Duke Nukem 3D. Któż nie zna tej fantastycznej gry? Przygotowany przez 3D Realms, wydany w 1995 roku, przez lata stanowił synonim solidnej strzelanki FPS z masą interakcji, charakternym bohaterem i fajnymi pomysłami. Duke był też konkurentem wydanego w tym samym roku Quake'a, który był FPS-em nowej generacji opartym o całkowicie trójwymiarowy silnik. Choć Quake technologicznie wyprzedzał Duke'a o kilka długości, to ten nadrabiał fajnym, lekkim klimatem. Miało się wrażenie, że deweloperzy po prostu dobrze się bawili, tworząc kolejne poziomy. Dzisiaj opowiem wam o tej mniej znanej, ale wciąż zacnej wersji Księciunia. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to historia powstania gry Duke Nukem 64 w wersji na Nintendo 64. Zapraszam. Na moje stwierdzenie, że ograłem Duke Nukem na Nintendo 64, powinniście zapytać: Krzychu, po co sobie to robisz? Jest tyle świetnych portów, modów, a ty postanowiłeś przejść akurat na Nintendo. Po co? Ano dlatego, że Duke Nukem to taka gra, w której każdy port jest troszkę inny. Wersja z Nintendo 64 nie jest wcale wyjątkiem. Myślę, że można go nazwać portem unikalnym, jak ten z Saturna, bo posiada kilka ciekawych nowości niespotykanych nigdzie indziej. Gra nadal wykorzystuje silnik Build i jest to ciekawe z kilku powodów. Wiecie lub nie wiecie, wersja na Saturna stworzona przez Lobotomy Software posiada w całości silnik 3D do generowania lokacji i było to imponujące, zwłaszcza na konsoli Segi. W przypadku Nintendo, które w tamtym czasie było najmocniejszą konsolą, również postanowiono wykorzystać silnik w pełni 3D do generowania terenu. Dzięki temu Duke posiada prawidłową perspektywę podczas patrzenia w górę i w dół, czego nie uświadczymy w klasycznym DOS-owym porcie. Jednakże port saturnowy dzięki geniuszowi Ezry Drainsbacha nadal jest lepszy, nawet od wersji na Nintendo 64, bo tam gra korzysta dodatkowo z dynamicznego oświetlenia i ma o wiele lepszą oprawę. Niemniej port na Nintendo 64 też jest ciekawy, bo to z klasycznych wersji drugi i ostatni, który bazuje na prawdziwie trójwymiarowym generowaniu terenu. Zacznijmy od tego, że grę umieszczono na 8-megabajtowym kartridżu. Zamieszczenie Duke'a na takiej ilości miejsca może nie jest tak spektakularne jak w przypadku Resident Evil 2 na Nintendo 64, ale jest tutaj kilka ciekawych rozwiązań, które musiały być zaimplementowane ze względu na architekturę konsoli. Jeśli nie oglądaliście mojego materiału o historii powstania Nintendo 64, no to zachęcam teraz do obejrzenia. Pokrótce, Nintendo 64 miało masakrycznie mały texture cache. Każda tekstura, która jest widoczna na ekranie, musiała przez niego przejść i nie mogła zajmować więcej niż, uwaga, 4 KB. Tak, texture cache wynosił dokładnie 4 KB. To sprawiało, że gry, które silnie bazowały na grafikach 2D, miały problem. Ciekawe, bo niektóre tytuły lepiej było zrobić całkowicie od nowa w oparciu o silnik trójwymiarowy, niż męczyć się z mikroskopijnym texture cache'em. Tutaj dobrym przykładem jest Command & Conquer. Każda tekstura w Duke'u, który wciąż bazuje w dużej mierze na dwuwymiarowych bitmapach, musiała mieć maksymalnie 4 KB. Wydaje się to absurdem, no bo jak to zrobić? Jak radzono sobie z takim limitem w przypadku, gdy na przykład ręka Duke'a trzymająca pistolet, no nie ma szans, aby zajmowała 4 KB. Ano dzielono teksturę na mniejsze cząstki, tak aby przechodziły przez texture cache, a następnie konsola generowała wszystko na ekranie, składając z klocków bitmapy. Na przykład postacie ufoków mają obcięte nogi. Nogi są jako osobny obiekt, po to aby wszystko mogło być wyświetlone. Samo oglądanie tego, jak twórcy musieli robić fikołki, aby to wszystko jakoś działało, jest niezwykle fascynujące. Sama konstrukcja gry została podzielona na 30 etapów, które przechodzimy jeden po drugim, bez możliwości wybrania danego epizodu. Każdy z poziomów musimy przejść na raz. Śmierć jest równoznaczna z uruchomieniem poziomu od nowa. Grę możemy zapisać dopiero po ukończeniu całego poziomu. Twórcy jednak poszli po rozum do głowy i levele, które są z końcowymi bossami, podzielili tak, abyśmy mogli zapisać grę tuż przed wymagającym pojedynkiem. Zmian w grze doczekamy się wielu, więc może coś na początek prozaicznego i w pewien sposób ciekawego. Jak wiecie, oryginalnie
finalnie Duke napotyka zamknięte kobiety w kokonach, które proszą o to, aby je zabić, co oczywiście możemy uczynić. W wersji na Nintendo taki patent by nie przeszedł, bo wiadomo, Nintendo to prorodzinna konsola, więc zamiast tego możemy ratować kobitki z kokonów. Nawet pod koniec każdego poziomu mamy info, ile lachonów udało nam się wyrwać z rąk ufoków. Nie jest to może game changer, ale jest tutaj kolejna ciekawa rzecz. Otóż planowano na początku wykonać krótkie animacje, które pokazywały uwolnienie lasek. Od prosta animka, nawet te pliki nadal są na karcie, ale w końcowej wersji z tychże animacji nie skorzystano z jakiegoś powodu, po prostu laski znikają i już. Ale jest też tutaj kolejna ciekawostka. W klasycznym Duke'u napotykamy gołe laski wiszące z sufitu. No ale dla Nintendo było to za mocne, więc wymienili je na rozdarte na pół lachony wiszące z sufitu z bebechami i szkieletem na wierzchu, bo to mniej gorszy delikatnych konsumentów Nintendo niż kobieca pierś z kilku pikseli. Kilka już bardziej istotnych zmian widać na samym początku. Wyrzucono dwuwymiarowe eksplozje, jak mniemam po to, aby zaoszczędzić miejsce na karcie. Zamiast tego są animacje w postaci obiektów 3D. Nie są złe, choć ja wolałem klasyczne. Wyrzucono też z gry animowane niebo, jak i budynki, zastępując je jednokolorowym wypełnieniem, podobnie jak mniemam z wcześniej wspomnianego powodu. W oryginalnym Duke'u napotykaliśmy też lustra, w których można się było przejrzeć. W wersji na Nintendo 64 wszystkie lustra są rozbite. Teraz poziomy. Te doczekały się sporo zmian, ale głównie w początkowych lokacjach. Nie znaczy, że zawsze zmiany były na gorsze, choć raczej starano się wywalać te miejscówki, które mogły wywołać zgorszenie u użytkowników Nintendo. W pierwszym poziomie może zmiany nie są jeszcze aż tak widoczne, poza kilkoma mniejszymi elementami. Na pewno od razu rzuca się w oczy to, że w kinie zamiast tańczącej Juni mamy film z UFO. Drugi poziom pod kątem zmian oferuje już trochę więcej. W lokacji, gdzie możemy otworzyć kabinki z monitorami pokazujące tańczące lachony, te tam są, znaczy w postaci niewielkich filmików i chyba nawet bardziej odważne niż te na pececie. W budynku naprzeciwko jest wejście, które otwiera zupełnie nową lokację, Duke Burger. To niewielka miejscówka, gdzie mamy knajpę i przylegającą do niej kuchnię. W budynku, gdzie wysadzamy blok naprzeciwko, nie ma knajpy na dole, gdzie możemy spotkać pierwszą Junię, zamiast tego jest kuchnia. Natomiast cały klub ze striptizem został wywalony i w to miejsce wstawiono parking z zaopatrzeniem do Duke Burgera. Ciekawe jest to, że choć miejscówka jest inna, to jest niemal identyczne rozłożenie elementów i wykonujemy te same czynności, co w klubie ze striptizem. Sklep z pornomagazynami został zamieniony na sklep z bronią. Można by poświęcić sporo czasu wymieniając zmiany, bo każdy poziom ich się doczekał, choć im dalej, tym są one mniejsze. Jednym z poziomów późniejszych, który prawie całkowicie różni się od oryginału, jest Rabbit Transit, który w zasadzie został całkowicie przemodelowany względem oryginału. Kilka słów o nowym mięsie armatnim. Zwykli Assault Trooper zostali poddani delikatnemu liftingowi i zmieniono ich kolor na niebieski. Pojawiają się przeciwnicy znani chociażby z wersji Atomic, jak Alien Beast, który jest odporny na zmniejszacz i sam potrafi strzelać promieniami zmniejszającymi. No i mamy jeszcze Overlord Sentry, który jest mniejszą wersją bossa z drugiego rozdziału. Ciekawej zmiany doczekał się boss finalny, bo jest w całości w 3D, w odróżnieniu od bitmapowego w tradycyjnym Duke'u. Jaki to ma wpływ? W zasadzie żaden. Nie jest ani lepszy, ani gorszy. Jest po prostu trochę inny i już. W kolejnej zmianie Nintendo zaskoczyło mnie pomysłem, którego po Nintendo bym się nie spodziewał. Otóż można strzelać w ciała przeciwników. Powoduje to, że leci z nich krew i w końcu mogą eksplodować. Odnosi się to do każdego z poległych ufoli. Ponownie, dziwne jest podejście Japończyków. Cycek jest ale strzelanie do ciał i ich sponiewieranie jak najbardziej okej. Nie zabrakło nowych pukawek i tutaj mamy kilka ciekawych rozwiązań. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to 2 karabiny SMG, które zastąpiły Reapera. Wyglądają epicko, strzelają epicko, zerują amunicję w zastraszającym tempie, ale na bliskie odległości są niezastąpione, szatkując wszystko na kawałki. Mamy też wyrzutnię rakiet, która zastąpiła Devastatora. To po prostu znany wcześniej RPG, tylko o trochę innym wyglądzie. No i na koniec pojawił się jeszcze Plasma Cannon, który jest swego rodzaju BFG znany
zwanym z Duma. Trzeba go chwilę naładować, a po wystrzale zadaje obrażenia na dużej powierzchni wybuchu. Dobór broni jest ok, znaczy szkoda, że nie ma Devastatora i Reapera, bo zdałyby się też stare bronie, ale nie ma co narzekać. Zmiany są niezłe i wprowadzają trochę świeżości. Fajnym bajerem jest to, że dodano alternatywną amunicję. Do standardowego pistoletu mamy pociski Dum-Dum, które są niezwykle śmiercionośne. Zadają około 12 razy więcej obrażeń niż zwykłe naboje do pistoletu. Strzelba dostała amunicję wybuchającą, a wyrzutnia rakiety naprowadzane ciepłem. Choć to niewielkie zmiany, są całkiem przyjemne i wprowadzają trochę świeżości do świata Duke'a. Inspiracją dla nowych rodzajów amunicji był sędzia Dredd. Wszystkie świetne, choć krótkie filmiki poleciały pod nóż, znaczy nadal są statyczne screeny, ale niestety większość fajnych sekwencji jak sranie typowi do szyi całkowicie oczywiście wyleciały. Dobrze, że pozostałe elementy z ostatniej sekwencji, czyli zaliczenie punktów kopniętym okiem. Wszystko to oczywiście w postaci, no niestety, statycznych obrazków. Duke doczekał się też zmiany w kultowych odzywkach. W zasadzie wiele sekwencji nagrano całkowicie od nowa, aby złagodzić ich ton. John St. John ponownie stanął za mikrofonem i odegrał swoją rolę. Wokale różnią się, ale nie wpływają aż tak na rozgrywkę. Na przykład ten pierwszy tekst Damn, those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride. Damn, those alien scum are gonna pay for shooting up my ride. wymieniono słowo bastards na scum, bo inaczej pruderyjni posiadacze Nintendo mogliby się jeszcze obrazić. No dobra, a jak się w to gra? No ciężko. Pad do Nintendo 64 posiada jednego grzyba, więc możemy wybrać nim albo chodzenie, albo celowanie. W mojej opinii lepiej się gra chodząc grzybem, a celując kursorami. Choć gra oferuje auto-aim, to jednak i tak często trzeba korygować to z krzyżaków. Na początku trudno to wszystko ogarnąć, ale pod koniec gry śmigałem już konkretnie, a samo to, że udało mi się przejść całość i pokonać końcowego bossa, świadczy, że całe to sterowanie, no, nie jest aż takie złe. Jak wypada Duke na tle pozostałych portów i wersji oryginalnej? Inaczej. Nie jest to zły port, działa płynnie, gra ma feeling Duke'a nawet pomimo zmian i cenzury. Czuć, że to dobrze znana gra, choć różniąca się od oryginału. Niektóre ze zmian mogą wydawać się dziwne, nietrafione lub po prostu idiotyczne, ale niektóre, jak na przykład 2 SMG, są jak najbardziej wpyte i dają doskonale radę. Myślę, że największym problemem Duke'a 64 jest ten nieszczęsny texture cache, który wymusił to, aby sprite'y posiadały sporo niższą rozdzielczość i to niestety widać. Nie pomaga też software'owo nałożony blur, który pojawia się w każdej grze na Nintendo 64. Tytuł przez to mocno traci nie tylko na ostrości, ale i na czytelności. Jeśli mam być szczery, Duke Nukem 64 to dobry port. Posiada odpowiednią ilość nowości, a na elementy, które ocenzurowano, wstawiono inne, może mniej cyckowate, ale bardziej brutalne. Jeśli przymknie się oko na dość nieczytelną oprawę, czeka nas całkiem fajna strzelanka, której przejście zajęło mi 9,5 godziny, z czego dużo czasu zabrało przyzwyczajenie się do sterowania. Ale potem szło już całkiem nieźle i nawet ze spotkań z większymi bossami i sub-bossami wychodziłem zwycięsko. Myślę, że posiadacze Nintendo 64 powinni być w tamtym czasie usatysfakcjonowani. Może to nie był full wypas jak wersja z Saturna, no ale na pewno biła na głowę kiepski port z PlayStation, który potrafił porządnie chrupnąć. Czy polecam dzisiaj zagrać? Nie bardzo. Nowe wersje Duke'a, jak wersja Anniversary, oferują w pełni silnik 3D, mnóstwo mapek i płynne działanie niemal na wszystkim. Wersja z Nintendo 64 to raczej ciekawostka, tylko dla największych fanów księciunia, no i dla tych, którzy lubią odkrywać zmiany względem oryginału. Dla tych osób będzie tutaj masa kontentu do porównywania. Tak czy tak, wersja z Nintendo 64, czy z Saturna, czy z PC-ta, każda z nich jest warta uwagi, bo to Duke Nukem, a grzech go nie znać, więc cóż, polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.